Witam Was serdecznie na kanale Monk Sandals. W tym nagraniu chciałbym opowiedzieć i przybliżyć Wam temat związany z rodzajami wyściółek, jakie znajdziecie na sandałach. W tym nagraniu chciałbym opowiedzieć Wam konkretnie o wyściółce skórzanej, czyli jak ją znaleźć pośród wszystkich dostępnych modeli oraz co ją charakteryzuje. Wyściółkę skórzaną znajdziecie pod hasłem Plus, czyli występować ona będzie w wersji biegowej jako Montesilenti Plus, natomiast w wersji dochodzenia będzie występowała w produkcie Manaslu Plus lub Manaslu Niebieskie Plus lub Manaslu Wrzosowe Plus, no bo też jest taki dostępny model, którego nazwa związana jest z kolorem pasków. Oprócz tego w najnowszej wersji sandałów na 5 mm podeszwie Vibram o nazwie Ruivo oczywiście też będzie przedrostek plus. W związku z tym, jeżeli będziecie poszukiwać produktów, które są z wyściółką skórzaną, wystarczy jak znajdziecie słowo plus. Tutaj mam wszystkie dostępne wersje, czyli Manaslu Plus, Montesilenti Plus i Ruivo Plus. Teraz warto by było, myślę, żebym nadmienił, czym charakteryzuje się wyściółka skórzana. Zacznijmy od tego, że wyściółka skórzana przyklejona jest do podeszwy Vibram. Wyściółka skórzana ma grubość około 0,7-0,8 mm. Jest ona materiałem oczywiście naturalnym, pochodzenia zwierzęcego, w związku z tym będzie nieodpowiednia dla wegan. Co charakteryzuje skórę? To, tak jak już wspomniałem, że jest produktem naturalnym, w związku z tym świetnie spisywać będzie się w warunkach suchych, w warunkach gorących, tam gdzie po prostu temperatura jest wysoka, no i wiadomo, stopa będzie wydzielać ciepło, emitować ciepło, no i skóra jako naturalny materiał będzie absorbować w najlepszy sposób tą temperaturę, dzięki czemu będziemy odczuwać komfort. Oprócz tego, wiadomo, jest naturalnym materiałem, w związku z tym jest przyjemna w dotyku, no i będzie też komfortowa dla naszej stopy. Warto zwrócić uwagę na przeznaczenie, no bo tak jak już wspomniałem, z racji tego, że jest to skóra, no to świetnie będzie spisywać się właśnie w tym gorącym klimacie, suchych warunkach. Natomiast co będzie w przypadku kontaktu z wodą? No, nic się nie będzie wielkiego działo. Możecie być spokojni, możecie użytkować ten produkt również w warunkach mokrych, czyli spokojnie wejść do rzeki, wejść do strumienia, czy do potoku, czy do morza. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że skóra będzie chłonąć wodę. Nie ma w tym wielkiego problemu względem wytrzymałości i odporności na tą wodę, natomiast minusem jest to, że stopa będzie się po prostu ślizgać na powierzchni sandała, więc trzeba mieć to po prostu na uwadze. I warto jeszcze dodać, że skóra, tak jak pewnie wiecie, osoby, które użytkują właśnie produkty związane ze skórą, że w miejscach styku ze stopą będą robić się ciemne kolory, no i będzie robić się taka, potocznie mówiąc, szklista ta skóra. W związku z tym warto też, myślę, o tym wspomnieć. Co do wytrzymałości, bardzo wysoka wytrzymałość właśnie i odporność na zużycie. Myślę, że to wszystko w temacie wyściółki skórzanej. Jeśli mielibyście jakieś pytania, oczywiście piszcie, dawajcie znać, chętnie udzielę na nie odpowiedzi. Tymczasem zapraszam do kolejnych nagrań, w których opowiem o właściwościach lub o innych modelach związanych i tematach związanych z Monk Sandals. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się, ciao!